Chorwacja, mierząca blisko 57 000 km², może pochwalić się ponad 1200 wyspami i jednymi z najpiękniejszych plaż w Europie. Dzisiaj pojedziecie z nami na jedną z tych rajskich wysp, a mianowicie na niesamowitą Brać. Tam zabierzemy Was na znaną na całym świecie plażę Zlatni Rat. Zanurkujemy w wodach Adriatyku, spełnimy dziecięce marzenia na wodnym torze przeszkód, pokażemy mniej znane atrakcje i podzielimy się naszymi sekretnymi miejscówkami i wskazówkami. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy Wam o tym wszystkim opowiem, więc zapraszam na naszą chorwacką przygodę. Ruszamy! Na Bracie, a dokładniej do miejscowości Supetar, możemy się bez problemu dostać promem przewoźnika Żadrolinia, który w sezonie oferuje aż 14 połączeń dziennie w tamtym kierunku. Czas podróży to około 50 minut, a ceny przedstawiają się następująco. W naszym przypadku, czyli dwóch pieszych oraz auto, to koszt 33 euro i 44 centów. My już wyspani, zaczynamy nowy dzień. Uda po prostu odpadają. A uda odpadają po wczorajszym kanioingu w Omisiu. Trochę więcej info na ten temat we vlogu ze Splitu i okolicy, który wrzucam o tutaj. Jednym słowem, to była rewelacja. Także dzisiaj robimy sobie chillerka, dzień plażowy. Jedziemy na drugą stronę wyspy, tam na tą słynną plażę Zlatni Rat, koło miejscowości Bol. I pełen chill mode, zwiedzamy plażyczki. Także na sam początek zabieramy Was na jedną z najpiękniejszych plaż w Chorwacji, której nazwa w polskim tłumaczeniu oznacza Złoty Róg. Uzasadnieniem tej nazwy niech będzie to ujęcie z mojego drona. Jak widzicie, plaża ta przybiera bardzo ciekawy kształt, a miks kolorystyczny jest po prostu nie do opisania. No to pakujemy się, wsiadamy do auta i przed nami niecałe 40 km bardzo przyjemnej trasy z wyspiarskimi widokami. Wypłacamy hajs, bo Łukasz już zeżarł wszystko, co mieliśmy. Where's the money? Ma'am, please stand back. She rich. A tam mamy chyba górę, z której jest ten super punkt widokowy. Tak, patrzycie właśnie na widową górę, czyli najwyższy szczyt nie tylko Braci, ale i wszystkich wysp Adriatyku. Ma ona 778 metrów i znajduje się w południowej części wyspy, przy miejscowości Bol. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok na popularną plażę Zlatni Rat oraz wyspę Hvar. Hajk jest długi na około 11 km i zajmuje średnio 3-4 godziny w dwie strony. Chowam się za murem, bo nie wiem, czy w ogóle mnie dzisiaj słychać. Idziemy właśnie na plażę Zlatni Rat, uznawaną za najpiękniejszą plażę tutaj w Chorwacji. Warto też wspomnieć, że Zlatni Rat to nie tylko cud Chorwacji, ale i ewenement na skalę światową. Plaża ta w 2019 roku została ogłoszona najpiękniejszą plażą na świecie. A żeby nie być gołosłowną, oto ranking. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda od plaży. A chyba innego dnia postaramy się nagrać drona, bo dzisiaj tak wieje, że ledwo stoję, szczerze mówiąc. Także jest grubo, lecimy. Na powrocie koteczek i gratka dla dużych dzieci, czyli gigantyczny dmuchany tor przeszkód. Tego to my na pewno nie odpuścimy. Po plażowaniu postanowiliśmy wyruszyć w dziką przygodę i pojechaliśmy na wschód wyspy, aby zobaczyć mniej turystyczne tereny i znaleźć rajskie miejscówki. Tak oto po żwirowej, stromej i dość niebezpiecznej trasie dotarliśmy na nasz pierwszy spot. Przyjechaliśmy właśnie, jedziemy na plażę Vela Planica. I mój poziom stresu jest maksymalny, bo droga cały czas jest takie dirt road i żwir, ale jak spojrzałam w bok i zobaczyłam 200-metrowy klif pod nami, żadnych zabezpieczeń, to muszę powiedzieć, że droga była trochę stresująca i są dziury i żwir, ale szczęśliwie dojechaliśmy. Dla przypomnienia, autko, które mieliśmy, to super Volkswagen T-Roc. Bez tak mocarnej fury mogłoby być problematycznie. Także wielkie dzięki Alamo. Idziemy zobaczyć tutejsze plaże. Let's go! Po drodze jeszcze mała przekąska, czyli winogron prosto z krzaczka i możemy ruszać w drogę. Ale słodziutka. A tutaj pozdrowionka dla kochanej pani z komentarzy Google, dzięki której wiedzieliśmy, że tutaj jest ten domek i tą ścieżką trzeba zejść, bo nie ma jakby żadnych znaków tutaj.
Więc mam nadzieję, że miała rację i idziemy tak jak mówiła. Tutaj w dół i powinna być plaża. Spacer w dół zajmuje około 10 minut, a po drodze czekają na Was przepiękne viewpointy z widokiem na plażę, ku której zmierzacie. No to co, chwilka opalania i wskakuję do wody. Woda to jest tutaj po prostu szebo. Właśnie przejechaliśmy kilka kilometrów dalej po tej niekomfortowej drodze i idziemy na drugą plażę, która jest ponoć w takiej zatoczce i nazywa się Dracewa Beach, także idziemy na Drugą partię opalanka, snorklingu i relaksu w słońcu. Ta plaża po prostu rozwala system. Jak na razie zdecydowanie top 1 Dracewa Beach so far. I tak oto tuż za drzewami ukazała nam się sekretna plaża w spokojnej zatoce. Zewsząd otoczona górami i drzewami oraz emanująca spokojem i charakteryzująca się niebiańsko-błękitnym kolorem wody. Zobaczcie sami. Co ciekawe, woda na tej plaży była chłodniejsza niż na pozostałych i zauważyć tam można było zjawisko termokliny, czyli warstwy, poniżej której woda była znacznie chłodniejsza. Zauważyć to możecie po strukturze wody na tych klipach, gdzie różnica gęstości daje wrażenie nieostrego i rozmytego obrazu. Ale to nie wszystko. To miejsce kryje jeszcze jedną niespodziankę, a mianowicie sekretną mini plażę, na którą dotrzeć możemy tylko od strony wody. Polećmy tam wspólnie moim dronem. Jak na każdym wyjeździe mamy przyjaciółkę. Dzień dobry. The next day. Hejka, po wczorajszym plażowaniu czas na trochę wodnej aktywności. Dzisiaj wybieram się na 2 nurkowania z łodzi, z Amber Diving. Po popołudniu wrócę i zabiorę Łukasza na jakieś fajne plaże. Także teraz zobaczmy podwodny świat Wyspy Braci. Mam nadzieję, że będzie ekstra. I tak oto zanurzyliśmy się w Adriatyku na 2 bardzo przyjemne nurkowania. Minimalna temperatura wody to przyjemne 22 stopnie przy głębokości maksymalnej ponad 26 metrów. Każde z nurkowań w okolicy 60 minut, super przejrzystość wody i interesująca topografia podwodnego świata. Gorąco polecam! Mamy 15, ja już po 2 nurkowaniach wracam do starego. Byłam, tak jak Wam wcześniej mówiłam, z Amber Dive Center. Jest to fajne polskie centrum nurkowe tutaj na Braci w Supetarze. Zapłaciłam 100 euro za 2 nurkowania z łodzi z wypożyczeniem sprzętu, także całkiem nieźle. Chyba standardowa cena jak na Europę, więc jeżeli się wybieracie na Braś, to jak najbardziej polecam. Amber Dive Center i instruktor Jarek polecę jak najbardziej ekstra. A tutaj zobaczcie, gdzie nocowaliśmy. Oto pensjonat Rooms & Studio w miejscowości Supetar. Zabukowany na bookingu w cenie 498 zł za 3 noce. Spokojna okolica, przesympatyczna właścicielka oraz Przyjaciółka. Właśnie idziemy na nasze drugie odwiedziny na Zlatnim Racie, na tej plaży, co byliśmy wczoraj. Dzisiaj już wiatr jest znacznie mniejszy, więc wzięłam drona i planuję coś nagrać i idziemy się trochę pobawić i tak jak pokazywałam wczoraj, idziemy na ten wodny park trochę poszaleć. Już prawie jesteśmy. Już widzimy park, po prostu jaram się, bo lepszego w historii nie widziałam. Są trampoliny, wyrzutnie, zjeżdżalnie, jest po prostu wszystko. Zrobiliśmy tutaj też na miejscu lifehacka z parkingiem. Wczoraj zrobiłam mały research na internecie, czy jest tu gdzieś darmowy parking. Jak się okazało, jest. Zaparkowaliśmy sobie w Bol. 15-20 minut drogi pieszo od Zlatniego Ratu i tym samym zaoszczędziliśmy
parking 20 euro, bo tyle właśnie kosztuje parking, na którym wczoraj byliśmy. 20 euro za dzień bądź 5 euro za godzinę. Także my teraz parkujemy za darmo i idziemy spacerkiem tutaj pięknie nad wodą, 20 minut na plażę. Jako że tylko 5 euro różnicy, to idziemy na całą godzinę. Welcome to the candy shop. Masz szczęście, że to się nagrywało. Powiem wam, że chyba serio mam 10 lat mniej niż według PESEL-u, bo to jest so much fun. Uwaga! Ninja Warrior, edycja brać. Edycja brać. Mogę? Let's go! Rzucam kamerę, może się nie udać. Ale chcę się nauczyć rzucać. Tak się śmiałem, że prawie utonęłam. I nagle tak miał kupę w gaciach. Godzina minęła nam po prostu jak 10 minut. My kind of thing. The best day ever. Chwilę później wybrałam się jeszcze na krótki przelocik dronem nad Zlatnim Ratem. Zobaczcie, jak pięknie. Co ciekawe, cypel, na który właśnie patrzycie, zmienia swój kształt w zależności od kierunku wiatru. Stąd możecie się natknąć na przeróżne filmy i zdjęcia, gdzie wygląda on zupełnie inaczej. A dla przykładu... Mamy przyjaciół nowych w Bol. Dzień dobry, słoneczko. Przyprowadził mnie na plażę. Tak, na moment odwiedziliśmy jeszcze lokalną plażę w Supetarze. Spadówa. Minęła godzina, teraz stressful part. Musimy wyjechać po rampie, która jest węższa niż nasze auto, także trzymamy kciuki. Let's go. Gdzie? No i to by było na tyle z naszych 3 dni na Wyspie Brać. W kolejnym odcinku m.in. najlepsze atrakcje okolic Zadaru, niesamowity Primosten, jeziora Plitwickie, Park Kornati i Wyspa Pag. Natomiast jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, czyli wspaniałych atrakcji Splitu i okolicy, to koniecznie obejrzyjcie. Standardowo zostańcie ze mną, bo widzimy się już niebawem. A jeżeli podobał Ci się filmik, to będę wdzięczna za łapkę w górę, komentarz lub ewentualnego subika. Dzięki za wsparcie.